A to jest ten wielki, duży brat, o którego macie się nie martwić. Czyli największy Defender, jaki aktualnie jest dostępny, czyli witam Was w teście Land Rovera Defendera 130. Co on robi w Europie? Zobaczymy w tym materiale. No dobrze, ale zanim przejdziemy do tej legendy terenowej, nawet w tym wielkim opakowaniu, to nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Twojej subskrypcji my możemy się rozwijać i pokazywać Ci coraz ciekawsze samochody na naszym kanale. A teraz co? Lecimy dalej z tematem. Drodzy, jako że Land Rover Defender gościł już na Motookiem, to nie będę się tutaj roztwarzał w tym materiale nad stylizacją, kołami, wszystkimi walorami technicznymi oraz możliwościami, jakie są. Defender to jest ikona, która występowała w różnych odmianach 90, 110 oraz 130 i faktycznie Defendera 110 żeśmy bardzo mocno przetestowali. Wjeżdżamy! No i jak widać, większe trochę kolejne. Zawieszenie nam się ładnie podniosło. Nie ma problemu, a jesteśmy na tradycyjnych oponach. Zwykłych zimówkach, które po prostu bardzo dobrze działają. Jeszcze wjedziemy. W terenie przetestowaliśmy także jego praktyczność wewnątrz oraz wszystkie możliwe smaczki i ciekawostki znajdziecie także w naszym filmie, który znajduje się już także faktycznie na kanale. Ale że w tym tygodniu mamy największego brata całej rodziny, czyli Land Rovera Defendera 130, chodźcie pokażę Wam, czym faktycznie pokazuje siłę największy z Defenderów. Czym tak naprawdę jest Land Rover Defender 130? Jest to przedłużona wersja Land Rovera 110, kierowana specjalnie na rynki Arabii Saudyjskiej. Oraz takie kraje, gdzie jest potrzebny faktycznie duży samochód, który ma podążać także na wydmach, na piaskach, na pustyni i ma zabrać na pokład 8 osób w komfortowych warunkach i tak faktycznie postara się to zrobić właśnie Land Rover Defender 130. 130, którą dostaliśmy do testu, jest to bardzo fajny egzemplarz, bo jest to praktycznie egzemplarz taki, jak widnieje w katalogach. Kolor, który jest polakierowany nasz samochód, to jest Sedona Red. Jeden z najbardziej charakterystycznych kolorów, jeśli chodzi faktycznie o paletę właśnie 130. Bardzo ładny, intensywny kolor, który możecie mieć na tak dużej bryle, który robi ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie dlatego, że w ciemności staje się taką pięknym kolorem takiej ciemnej śliwki, a w słońcu nagle staje się takim bardzo intensywnym, czerwonym, miedzianym wręcz kolorem. Za dużo się to nie różni. Koła mamy identyczne, takie jak mieliśmy w 110. Cała bryła, wszystkie dodatki, czarny dach, czarne lusterka, wszystkie możliwe. Także plastiki z napisem Defender też są polakierowane na czarno, a także i mamy pakiet Black. Ale różnica jest oczywiście pewna. Tutaj coś już więcej się zadziało. Różnic nie ma zbytnio za dużo. 3 metry rozstawu osi, tak jak Land Rover 110 miał, tak samo Land Rover 130 także posiada. Praktycznie do tej części jest identyczny względem swojego mniejszego brata, czyli 110. Ale po co tak naprawdę było wydłużanie tego samochodu? Po to, żeby także stworzyć jeszcze więcej przestrzeni w środku. 34 cm długości więcej, to jest naprawdę dosyć sporo. I co ciekawe, Land Rover Defender 130 nie stracił bardzo mocno swoich walorów technicznych, jeśli chodzi o teren, bo tak naprawdę większość terenowych kątów jest praktycznie identyczna. Oczywiście kąt zjazdowy jest troszeczkę mniejszy, ale niewiele, tam raptem jest kilka stopni mniej. Nadal Land Rover Defender 130 pokazuje to, że czym dłuższe nadwozie, to nie stanowi problemu, żeby mieć nadal idealne kąty zejścia, natarcia, czy także kąty rampowe, bo tak naprawdę faktycznie to jest Land Rover 110, wyłącznie, jedynie przedłużony.
35 metra już to jednak robi dosyć duże wrażenie, ale kiedy staniecie dosłownie obok niego, tak z profilu, to wtedy widzicie, że to jest coś nie tak, że coś tutaj urosło, tak dosyć mocno się wydłużyło. No i tak oto żeśmy zebrali Defendera tam, gdzie powinien być, czyli oczywiście na piaski. W końcu przeznaczona wersja na Arabię Saudyjską, no to ma oczywiście radzić sobie jak najbardziej na piaszczystym terenie. Spuściliśmy specjalnie powietrze z kół po to, żebyśmy mieli lepszy grip, jeśli chodzi oczywiście o ten naprawdę ciężki piasek. Kopalnia u nas w Łodzi jest naprawdę niewybaczająca błędów i tutaj naprawdę możecie zobaczyć sobie, jak ten samochód sobie radzi. Ale zobaczcie także, jak świetnie działa zawieszenie pneumatyczne, jak duży ma skok oraz automatyczne liftowanie samego zawieszenia właśnie za pomocą pneumatyki daje Defenderowi niesamowite możliwości. Ale tak jak można zobaczyć, niestety podjazdy bardzo mocno piaszczyste, przygotowane praktycznie tylko pod enduro, niestety zatrzymują mocno Defendera. Cięższy Defender, mniejsza moc oraz silnik benzynowy i standardowe opony wielosezonowe, no niestety tutaj Delica poległ. Ale mamy oto piękne ujęcia, jak Defender także potrafi skakać. Najważniejsze także warto stwierdzić to, że ten samochód naprawdę świetnie się prowadzi, nie czuć tej masy, nie czuć tego wielkiego gabarytu, naprawdę ten samochód nawet w terenie jest bardzo zwrotny i bardzo dobrze sobie radzi. Bałem się o to, że jednak ten dłuższy tył będzie jednym wielkim problemem, ale także zdarzają się momenty, że da się Defendera zakopać. Tak, da się. Oczywiście, że się da, ale trzeba czasem też włączyć reduktor, a nie tylko jeździć na automatycznych trybach, które rozleniwiają każdego człowieka. Ale potrafi czasem sam wyjechać. Ale trzeba czasem też reduktor także zapiąć. Nie dajcie się zwieść temu, że macie milion trybów terenowych. Ten przycisk low czasem jest naprawdę tutaj ważny. Wracając do tych trybów terenowych, warto na pewno o nich wspomnieć, że są naprawdę różniące się od siebie. Tryb piasek, tryb kolejny, tryb błoto kompletnie inaczej działa cały napęd. Napęd oczywiście jest stały, 4x4, bez możliwości odpięcia przedniej osi, co także widać także przy kręceniu bączków czy takiej większej zabawie, bo niestety tutaj tego napędu odpiąć nie możecie, ale elektronika działa naprawdę fenomenalnie. W większości żeśmy jeździli tutaj bez zapiętego reduktora na wysokich biegach, a samochód kompletnie się w większości nie męczył. Cały czas było widać, jak ESP i kontrola trakcji odpowiednio dohamowuje i przynosi moment obrotowy na dane koła, nawet umożliwiając właśnie takie piękne ujęcia i zarzucanie, czy nawet jazdę, tak jak w tym momencie, na delikatnie 3 kołach. Co jak co, ale w tym kurzu to wygląda wręcz fenomenalnie. Dzięki Maciaszej za tak świetne zdjęcia. No i delikatne zjazdy z gór. Tutaj żeśmy testowali sobie system Hilt Holder, który działa naprawdę też bardzo dobrze. Możecie regulować w nim prędkość i zjazdy naprawdę z takich bardzo mocno wzniesień nie mają żadnych problemów. No i atakujemy górkę, która dosyć mocno jest spłaszczona przez kamerę, ale jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. I tutaj widać dosyć dużą wadę Defendera 130, czyli jego silnik. Dlaczego wspominam o silniku? W końcu mamy prawie 300 koni z benzyny. No właśnie, ale moment obrotowy mamy o wiele mniejszy względem testowanego wcześniej w 110 diesla i tutaj to widać. Niestety brakuje momentu obrotowego, brakuje prędkości w kołach, żeby podjechać ten oto stromy podjazd. Rozumiem, że mamy tutaj delikatne wybicie na samym początku tego podjazdu, ale nawet przetrzymywanie na biegach, nawet już spróbowanie na odcince wjeżdżanie kończyło się praktycznie w większości tak samo. Dojeżdżaliśmy prawie do samego końca tej górki i niestety Defender już się kopał. Ale co ważne, posiadając 130 nie tracicie z jego wartości terenowych. Kąty natarcia, zejścia rampowe są praktycznie identyczne, dzięki czemu faktycznie możecie pokonywać nawet takie muldy bez większych żadnych problemów, ze względu na to, że rozstaw osi jest identyczny. A tutaj widzicie system Hilt Holder, podjeżdżanie pod lekkie górki oraz zjazdy takie już bardziej lightowe dla tego samochodu, bo w końcu będzie jeździł w większości raczej po pustyniach, gdzie naprawdę jest ten teren delikatnie łatwiejszy. Czy 130 jest bardziej ułomna? Nie, jest naprawdę świetnym samochodem terenowym, ale wybierzcie go raczej z dieslem niż z benzyną.
Land Roverowa gama silników, tak jak Wam już wspominałem, jest bardzo duża i tu też się udało troszeczkę namodzić. Namodzić dlatego, że z parku prasowego udało nam się wziąć inną wersję silnikową niż poprzednio. Ostatnio, dla przypomnienia, jeździliśmy 300-konnym dieslem, który był naprawdę bardzo fajnie dopasowany do tego samochodu, do gabarytu, do masy itd., itd. Aktualnie, jeśli chodzi o Land Rovera Defendera 130, mamy troszeczkę inną możliwość, bo teraz mamy zamiast diesla, mamy 300-konną benzynę, tak zwaną P300. P300 to jest silnik 6-cylindrowy o mocy właśnie 300 koni, 470 Nm momentu obrotowego i połączone jest także to wszystko oczywiście z turbodoładowaniem, dzięki czemu właśnie te 300 koni jest generowane. Nie różni się praktycznie niczym, totalnie niczym względem wersji P400 oprócz oprogramowania, więc jak bardzo się uprzecie, możecie zrobić z tego silnika tak samo P400. Połączony z 8-stopniową skrzynią ZF-a tradycyjnie oraz tradycyjnymi napędami, jeśli chodzi o Land Rovera Defendera, czyli 4x4, i sprint do pierwszej setki ma zająć tej oto wielkiej szafie, która jest jednak cięższa o jakieś prawie 300 kg względem 110, 6,6 sekundy do pierwszej setki, co udało się oczywiście dla Was sprawdzić. Puść. Ale już mogę Wam się przyznać, że ten silnik niestety nie jest idealnym połączeniem z Land Roverem Defenderem. Dlaczego? Bo ten silnik jest dosyć mocno paliwożerny. Paliwożerny ze względu także na masę. Silnik, który tutaj mamy na autostradzie, jest w stanie spalić okolice 11 do okolic 12-12,5 litra na 100 km, jadąc sobie normalną oczywiście prędkością autostradową. Średnie spalanie 6-cylindrowego silnika benzynowego P300 na trasie 11,4 litra. Naprawdę bardzo zacny wynik jak na samochód, który jest o wiele większy, jest także cięższy od zwykłej 110. 11 litrów, zasługa także oczywiście skrzyni. Kiedy zaczynacie się nim bawić, zaczynacie jeździć po mieście, musicie przygotować się na jakieś 13-14 litrów średniego spalania, a kiedy zaczynacie jeździć porządnie już w terenie, w takim ostrym piachu, gdzie ten moment obrotowy tego silnika jest trochę niewystarczający względem tego, co mieliśmy w dieslu, musicie przygotować, uwaga, 16,5 litra na 100 km. Więc dlaczego? Dlatego, że jest po prostu paliwożerny. Silnik benzynowy do tego Defendera dosyć słabo, szczerze powiedziawszy, pasuje. Wolę jednak silnik diesla D300, taki jak mieliśmy w naszej zielonej wersji, którą testowaliśmy dla Was wcześniej. No dobra, jest dłuższy, ale czy jest także bardziej praktyczny? No to sprawdźmy, jak z bagażnikiem przy takiej ilości osób możliwych do zabrania, także oczywiście w środku. Jeśli chodzi o Land Rovera Defendera, zawsze był tu dosyć dużo także przestrzeni w środku. Jeśli chodzi o tą wersję 130, przy rozłożonych wszystkich fotelach, dramatu nie ma, ale zbytnio dobrze także nie jest. 198 litrów pojemności bagażnika Wam zostaje po otwarciu wszystkich możliwych foteli. To nie jest dosyć dużo. Tutaj Toyota Highlander to w ogóle rozwala ten samochód oczywiście na łopatki, ale tam nie było 8 foteli i był troszeczkę większy bagażnik oraz było mniej miejsca także na ostatnim tylnym rzędzie siedzeń. Co prawda da się z tego samochodu w miarę korzystać, chociaż jest problem z pewnymi elementami, typu, że nie macie żadnej roletki, oprócz takiej falbanki, wsadzicie jedną torbę tutaj, wsadzicie drugą torbę tutaj. Pod podłogą tak naprawdę macie tylko podnośnik do kół i tak naprawdę kończy Wam się już miejsce. Ewentualnie macie jeszcze schowki na klapie, tak jak to w przypadku Defendera. Następnie możemy zawsze sobie ten bagażnik powiększyć. Kładziemy sobie te wszystkie piękne nasze fotele i z tej pojemności zwiększamy już się do okolic 560 litrów około, szczerze powiedziawszy tak naprawdę do końca nie wiemy sami, bo Land Rover podaje jedno, inne specyfikacje podają drugie, katalogi też podają swoje. Około myślę 600-700 litrów pojemności bagażnika tutaj jest, chociaż zobaczcie na największą wadę tego bagażnika. To jest ten wielki uskok, jaki tutaj jest. Jest to tak niepraktyczny element, że ciężko z tego bagażnika kompletnie się korzysta. Myślałem, że będzie to tak zrobione, że kiedy macie tą 130 i złożycie te wszystkie fotele, tak naprawdę będziecie mieć taką wygodną 110 we wnętrzu, ale się okazuje, że niestety te fotele nie chowają się idealnie do podłogi, ze względu także na konstrukcję, na napędy itd., więc niestety macie jeden wielki, ogromny próg.
No dobra, moi drodzy, ale jeśli chodzi o wnętrze, to tak naprawdę jest wszystko to samo względem oczywiście Defendera 110, więc wszystkie elementy, wszystkie ciekawostki oraz wszystkie elementy, które tutaj są, omawiałem Wam oczywiście w materiale o Defenderze 110. Jeśli chodzi o naszą wersję aktualną, zmieniło się detale. Piękne, ładne, ciemne drewno. Piękne, także mamy poszycie w formie takiej ładnej, jasnej skóry oraz fotele. Fotele, które są teraz w tym momencie wentylowane, podgrzewane, pikowane i są w takiej jasnej skórze razem z tym materiałem, który oczywiście jest odporny także na zabrudzenia według Defendera. A reszta elementów odsyłam Was do materiału ze 110, a my jedziemy tam do tyłu. Czy z tyłu się coś zmieniło względem 110? No nie za bardzo ci powiem. Podłokietnik jest? Jest. Klima jest? jest? Jest. Ładowarki nie chcę, przepraszam, to jest zwykłe USB. USB jest. Gazetowniki są. Miejsca i nawet kanapa się patrz przesuwa. Ale powiem szczerze, jest tutaj nie, tu są podgrzewane, tak. Są podgrzewane fotele. Tylko panie majster, jak teraz się odsuniemy tak daleko, jak już siądziemy do tyłu, I co tam z tyłu będzie? trzeba to sprawdzić. Idziemy sprawdzić tył. No dobra, to jak się tam wchodzi? Tu? Magiczna rączka Tu? i przesuwamy. Powiem ci, no ty masz łatwiej. Nie wiem, czy mam łatwiej, ale jest całkiem nieźle. No dobra, jest całkiem, ale trzeba to zamknąć. To co, zaczynamy zabawę. Ale zamknęło się do komfortowej pozycji. Tak. Nie jest tak źle. Powiem tak, zacznijmy od tego, że to miało być auto 8-osobowe, a jest to auto, Jest 8-osobowe? Jest. 7,5. 7,5, tak, raczej Ale odsuń 7,5. się. Więc 7,5 osoby może tu się zmieścić. I tak jak sprawdzaliśmy, przy tej pozycji foteli drugiego rzędu i pasażerowie drugiego rzędu mają wygodnie I my tak samo mamy też mamy wygodnie. sporo przestrzeni na nogi. Komfortowo będzie się tutaj podróżować. Nie siedzimy tak jak w Highlanderze, gdzie nasze kolana były tak. pod brodą, więc jest całkiem naprawdę nieźle. Nie ma tu żadnego podłokietnika, ale no cóż. Właśnie to mnie zastanawia, czemu nie można wydać tutaj też podłokietnika, który naprawdę uprzyjemnia jazdę. Bo twoim podłokietnikiem jest pasażer na środku. Naprawdę chudy pasażer trzeba Tak. zaznaczyć. Ale podłokietniki mamy po lewej, jak i po prawej stronie. Mamy także tutaj siateczki na Tak, bardzo telefon. O dziwo, nie wiem czemu, w drugim rzędzie siedzeń nie ma USB typu C, ale w trzecim już się Już znalazły. są. I to 2. Tak. Nawiewy także są. Miejsce na kubek jest. I Tak. uwaga, podgrzewane Właśnie. fotele także się tutaj znalazły. No i nad głową mamy także jeden wielki szklany dach z możliwością zasunięcia. I nawet znalazły się cykorłapki. Dokładnie. A to będzie dosyć dobry element, kiedy wasz kierowca dosyć mocno szarżuje po pustyniach tej Arabii Saudyjskiej, więc to. Ale podsumowując, trzeci rzęd siedzeń naprawdę... Oprócz. Absolutnie. Jest całkiem nieźle. Teraz gorsza część. Trzeba Wysiadanie. Zdecydowanie gorzej się wysiada niż wsiada. Musimy go w swoim naturalnym środowisku. On jest po prostu głodny. To jak się jeździ Defenderem 130? Jeździ się praktycznie identycznie względem tego, co przekazałem Wam we wrażeniach z jazdy z Defendera 110. Naprawdę różnic jeśli chodzi o zawieszenie, różnic jeśli chodzi o takie kwestie typowo techniczne do prowadzenia, to jest identyczny ten sam samochód tak naprawdę, więc tu nie ma żadnej kompletnie różnicy. Ale różnice są w szczególności w silniku, w wadze oraz w hamowaniu, w szczególności właśnie w masie. Masa, jeśli chodzi o ten samochód, jest o wiele większa, bo jednak 250, prawie 300 kg jest dołożone ze względu na to, że samochód jest po pierwsze dłuższy, a po drugie jednak także te dodatkowe fotele, dodatkowe wzmocnienia oraz to wszystko jednak niestety waży 250 kg, a nawet niektórzy mówią o 300 kg i to czuć to na przyspieszeniu i czuć to w szczególności na hamulcach. Hamulce, jak chwaliłem w 110, że są wystarczające do tego, żeby zahamować ten samochód, tak jak teraz mam 70 km na godzinę i nacisnę hamulec, to czuję, że on tak
spowalnia. To jest taki mocny spowalniacz, a nie hamulec. Jednak te 300 kg zrobiło dosyć dużą różnicę. A jeśli chodzi o silnik, to tu jest największa różnica. Diesel, którego mieliśmy w 110, miał prawie chyba 700 Nm momentu obrotowego. Ten ma raptem 470 i to czuć. Jest bardzo duża zwłoka i teraz dopiero ten motor zaczyna ciągnąć. Tak naprawdę. Chcecie wyprzedzić? Naciskacie pedał. Dużo, długo się nie dzieje nic tak naprawdę, ale nadal można to połączyć z w miarę precyzyjnym układem zawieszenia, w miarę precyzyjnym także układem kierowniczym i tutaj nie zmieniło się zbytnio za wiele. Ten silnik P300 jest za słaby do tego samochodu, jednak ta masa jest za duża do pociągnięcia i odbija się dosyć mocno to niestety w spalaniu, ze względu na to, że tak jak jeździcie sobie normalnie pomiędzy takimi wioskami oraz oczywiście trochę po mieście, średni wynik spalania to jest okolice najczęściej 13, nawet czasem 14 litrów na 100 km, a to jeszcze, uwaga, dodaję Wam to, że jeździłem w większości ja i pan operator, a nie pełne 8 osób i bagaże. No i tak jak teraz widzicie, znowu to hamowanie jest po prostu wyczuwalne to, że jedziecie dosłownie autobusem. Defender 130 jest o wiele większy, wiele cięższy i jest o wiele także gorzej go zatrzymać i gorzej go niestety rozpędzić. Więc jak macie ochotę mieć taki już samochód 8-osobowy, wybierzcie sobie ten silnik albo P400, albo silnik D300 i to będzie właśnie najlepszy wybór możliwy właśnie do tego samochodu. Tak to dosłownie jest wszystko identycznie tak jak było w 110. No to koniec jazdy, moi drodzy. Jeździ tak samo, wygląda prawie tak samo, no jest troszeczkę dłuższy, pomieści 8 osób, ale czy ma sens? No właśnie i tu jest największe pytanie. Raczej nie ma sensu. W Polsce nie szukamy takiego typu samochodu. Nie szukamy terenówki, która ma 8 osób. Kiedyś już taki eksperyment był przeprowadzany. Z tego co pamiętam, Nissan Patrol miał możliwość przewiezienia 7 osób i tak naprawdę rzadko kiedy kto z tego korzystał. Czy Land Rover Defender 130 będzie dobrym pomysłem? Będzie dobrym pomysłem wtedy, kiedy naprawdę będziecie korzystać z tych 8 osób i kiedy będziecie chcieli przewozić tyle osób, ale szczerze powiedziawszy, w Polsce raczej mało kto będzie z tego korzystał. Jeśli chcesz przewozić taką ilość osób, to raczej wybierzesz sobie małego busa, V-klasę, Trafika czy jakieś inne samochody, ale nie szukasz bulwarówki, terenówki, w takim rozmiarze i w takiej formie, bo rzadko kiedy kto jeździ w offroad w 8 osób. No przepraszam bardzo, to nie jest Arabia Saudyjska, żebyśmy tutaj jak szejkowie pomykali sobie po pięknych pustyniach. Ale nie zmienia to faktu, że to nadal jest ten sam niesamowity Land Rover Defender, który nadal dzielnie jeździ w terenie, nadal ma świetne napędy, nadal potrafi swoją elektroniką, zawieszeniem pneumatycznym i wszystkim, co ma na pokładzie, zdziałać cuda w terenie, w ciężkim, kopnym piasku, w ciężkich błotach i w jeszcze paru innych rzeczach. I Land Rover Defender pokazuje to, że 130 jest tak samo dzielna terenowo jak 110, co prawda waży więcej, ale nadal ma to wszystko to samo. Ja jedynie co bym powiedział, że cena jest problemem. 530 000 złotych stoi aktualnie za moimi plecami i to niestety jest naprawdę bardzo dużo, co niestety dosyć mocno okraja ten samochód z nowych właścicieli, bo jest po prostu odstraszająco duża cena, jak za to, co aktualnie dostajecie. No dobrze, moi drodzy, ale nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie waszym subskrypcjom my możemy razem tworzyć także ten kanał i pokazywać wam coraz ciekawsze samochody, bo to dzięki waszym subskrypcjom my mamy możliwość dostępu do coraz szerszej puli samochodów, takich jakie właśnie was interesują, więc co? Zasubskrybuj kanał Motookiem, a ja już serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i co? Widzimy się także w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć, hej!